Siema, z tej strony Dominika. W dzisiejszym odcinku opowiem sobie o tym, kim jest Smurfcat. Zapraszam do oglądania. We live, we love, we lie. Smurfcat niemalże z dnia na dzień podbił miliony serc użytkowników TikToka na całym świecie. Viral ten jest tak absurdalny i głupi, że nie da się go nie kochać. Smurfcat, czyli kot Smurf, również znany jako niebieski kot grzyb, czy po prostu nawiązując do słów piosenki Alana Walkera The Spectre, która leci w tle przy praktycznie każdym memie z nim związanym: We live, we love, we lie. Często specjalnie pisząc to niepoprawnie gramatycznie. Memy z nim związane najczęściej przedstawiają go niemalże w każdym możliwym miejscu na świecie, jakkolwiek nie byłoby ono niemożliwe. Nierzadko w towarzystwie innych hybrydowych postaci, jak na przykład słoń truskawka, z którym się mierzy, ananasowa sowa, jabłko z kończynami, czy czasami w jeszcze większym ukryciu niż sam kot Smurf towarzyszy mu mały malutki chomik. Wszystko wskazuje na to, że hybrydowe postacie wracają niczym bumerang, bo jak dobrze pamiętamy, jeszcze wcale nie tak dawno mieliśmy podobną sytuację z trendem z Johnem Porkiem. Jednak w przypadku naszego nowego bohatera śmiało można powiedzieć, że jego fani wpadli wręcz w obsesję na jego punkcie. Przebierają się za niego, przyklejają jego zdjęcia nad pisuarami, czy nawet sam Alan Walker, którego piosenka lecąca w tle nabrała drugiego życia, nagrywa do tych memów duety. Najpopularniejsze filmiki z nim związane mają miliony polubień. Jednak skąd w ogóle wziął się ten dziwny Smurf? Kto stworzył to piękne arcydzieło i dlaczego akurat teraz wokół niego jest tyle zamieszania? Myślę, że czas rozwiać wszelkie wątpliwości, tak więc kim jest Smurfcat? Smurfcat, jak się okazuje, w rzeczywistości jest to trójwymiarowa grafika koncepcyjna Smurfa, gdyby istniał naprawdę. I jak się okazuje, obrazek ten tak naprawdę ma już 9 lat. Autorem obrazka jest Nate Hallinan. Opublikował go na swojej stronie 9 września 2014 roku i zatytułował go pod nazwą Obserwacje Smurfa, gdzie w oparciu o swoją grafikę tłumaczy, co by było, gdyby Smurfy istniały naprawdę. W tym kontekście warto przeczytać jego opis. Smurf jest właściwie wynikiem symbiotycznej relacji między dwoma organizmami. Wierzymy, że Smurfy umieszczają swoje zarodki w dolnej części rozwijającego się grzyba. Z daleka Smurfy wydają się nosić kapelusz i spodnie, ale jak widać to nie jest prawda. Grzyb zapewnia kamuflaż i warstwy ochronne dla stworzenia, podczas gdy stworzenie dostarcza składników odżywczych i umożliwia rozprzestrzenianie się zarodników. Uważa się, że Smurfy to społeczeństwo myśliwsko-zbierackie. Jak widać, ten mały osobnik wraca z udanej wyprawy. Ogólnie trudno zauważyć Smurfa. Są bardzo ostrożne i przebiegłe. Niestety istnieją plotki, że poluje się na nie ze względu na ich właściwości lecznicze. Trudno to określić, ale uważa się, że nie ma już wielu kolonii Smurfów. Więc na temat samej naszej postaci dzięki autorowi grafiki wiemy już praktycznie wszystko. Jednak jak to się stało, że ten nasz mały Smurfik jest teraz tak popularny? Okazuje się, że początkowo był to rosyjski mem, a użytkownik, który dokopał się do tej grafiki i dał początek nowym memom na TikToku, nazywa się Gojam1. Twórca nazwał naszego małego bohatera po rosyjsku Shai Lushai i głównie z tym słowem początkowo kojarzono naszego bohatera. W dosłownym tłumaczeniu jest to bezsensowne słowo, jednak jest podobnym do innego rosyjskiego słowa, które tłumaczy się jako szympans lub mały łobuz. I w ten oto sposób 25 sierpnia po raz pierwszy pojawił się jego TikTok z naszym małym bohaterem. Początkowo były to jedynie slajdy przedstawiające go w różnych kolorach, jednak naprawdę kluczowym okazał się jego następny TikTok wstawiony dzień później, gdzie przedstawił on wcześniej wspomnianą piosenkę Alana Walkera po raz pierwszy. Oba te TikToki zyskały dużą popularność, która najpewniej była spowodowana najzwyczajniej w świecie wyglądem naszej postaci. Nie sposób nie zauważyć, jak wyjątkowa i niezwykła jest nasza postać, przez co od razu rzuca się w oczy. Początkowo był to shitpostowy, tiktokowy mem jak wiele innych, jednak swoją aktualną, szybko rosnącą popularność zaczął zyskiwać po 9 września, kiedy łączony był przede wszystkim z truskawkowym słoniem oraz ananasową sową, co w przeciągu paru dni ewoluowało do tego, co widzimy teraz na TikToku. Muszę przyznać, że czuję się dość dziwnie mówiąc takie zdania jak to przed chwilą i moglibyście pomyśleć, że przez to tak właściwie nic z tego nie wynika. No i muszę przyznać, że rzeczywiście tak jest. Memy, szczególnie w ostatnim czasie, osiągają to coraz to większy szczyt absurdu, przez co nie wiemy dlaczego oraz w jaki sposób nas bawią, ale to robią i to jest w tym wszystkim najważniejsze. I to by w tym odcinku było na tyle. Jeżeli Ci się podobało, to bardzo się cieszę. Zapraszam Ciebie również na mojego Instagrama oraz na Discorda, do których link znajdziecie w opisie. Tam najłatwiej się ze mną skontaktować. Dziękuję wspierającym za wspieranie. Również zachęcam do wspierania. Jeżeli potrzebujecie takiej grafiki, jaką mam na miniaturce, to zachęcam się do skontaktowania z Date Roxem. I czekam na kolejne propozycje. Na razie, cześć. Yo.